Podkład jest jak fundament w budynku. Jeśli zrobisz go porządnie, cała reszta będzie się trzymać przez lata. Ale nawet najlepszy fundament trzeba dostosować do konkretnej sytuacji. I tu właśnie wchodzi nasz podkład wypełniający 5:1, który jest świetną bazą pod kolejne warstwy. Ale czy można go rozcieńczać w różnych proporcjach? Jasne, że tak, ale nie na oko. W zależności od tego, co chcemy osiągnąć, możemy rozcieńczyć go na dwa sposoby. Wersja wypełniająca, czyli rozcieńczenie 20–30%. Przy użyciu takiej mieszanki zależy nam na tym, żeby dobrze wypełnić przeszlifowania, drobne rysy czy struktury po szpachli. Podkład ma być bardziej gęsty, ma leżeć grubo i mieć dobrą siłę krycia. To idealna opcja, gdy przygotowujesz powierzchnię po naprawie i chcesz uzyskać równą powłokę przed kolorem. Wersja izolująca. Rozcieńczenie 40–50%. Tutaj celem nie jest wypełnienie, tylko odseparowanie nowego lakieru od starego podłoża. Szczególnie wtedy, gdy mamy stare powłoki nieznanego pochodzenia albo miejscowe przeszlifowania do szpachli. Podkład tworzy wtedy cienką, równą warstwę izolującą, a dodatkowo ułatwia nakładanie bazy. Obie wersje mają zupełnie inne zadania. Ten sam produkt, ale dwa różne efekty. Wszystko zależy od proporcji rozcieńczalnika, którą dostosowuje się do konkretnego typu aplikacji. Dlatego w karcie technicznej zawsze znajdziecie informację. 20–30%, gdy chcemy wypełniać, 40–50%, gdy chcemy izolować. Pamiętaj, to Ty decydujesz, jak chcesz pracować z podkładem 5:1. Ważne, żeby dobrać proporcje do konkretnej sytuacji, a wtedy efekt końcowy będzie naprawdę solidny.